Mamo, mamo, ja chcę PlayStation Portal. Przecież mamy PlayStation Portal w domu. Nie wymyślaj. Mamy? A mamy. No to nasz portal właśnie. Troszkę większy niż oryginał. Co ty na to, piesku? Co wy na to? Chyba nieźle się to prezentuje. Jakość obrazu spoko. Zaraz sobie to przetestujemy. Tutaj mamy prawie 11 cali w porównaniu do oryginalnego portala, czyli 8 cali. No i jak widzimy, stojaczek robi robotę. Nie musimy trzymać tego w rękach i możemy grać normalnie, normalnym DualSense'em, który jak się po prostu popsuje, to kupimy sobie nowego albo oddamy na serwis. Także zobaczmy, jak się w to gra. No dobrze, to zobaczmy sobie w takim razie, jak się w to gra. Specjalnie ustawiłem sobie to wszystko tak, żebyście byli w stanie zobaczyć, jak to wygląda, jeśli chodzi o samo opóźnienia. Oczywiście korzystamy z Remote Play, natomiast ja nie korzystam z aplikacji oficjalnej, tylko korzystam z PS Remote, czyli aplikacji stworzonych gdzieś tam przez niezależnych twórców, która jest bardziej stabilna, działa moim zdaniem lepiej i tutaj taki koszt gdzieś tam 35 zł za nią to nie są duże pieniądze, a działa moim zdaniem spoko, zresztą sami sobie ocenicie. Opóźnienia występują, są niewielkie i można się do nich śmiało przyzwyczaić, ale nie można powiedzieć, że ich nie ma, tak? Są minimalne, tak? Ale jakby nie patrzeć, w portalu będzie dokładnie to samo, tak? Bo on korzysta z tej samej technologii, więc jakby nie ma się co spodziewać cudów, że tam naraz jakimś zrządzeniem losu będzie nie wiadomo jak lepiej. Także, tak jak widzicie, gra się naprawdę w porządku. To opóźnienie jest na tyle nieduże, że jesteśmy w stanie się do niego praktycznie od razu przyzwyczaić i nie kłuje to jakoś w oczy. Dobra, weźmy sobie jakąś taką furkę. Zresztą menu tutaj jest ogólnie takie troszeczkę skaczące. To nie ma to tamto, bo to jest standard w tej grze. Ale tutaj macie porównanie. Bierzemy sobie Porsche Panamerę. No i zobaczmy sobie. Dobra, teraz przez chwilę nie wiedziałem, na który patrzeć monitor. Ale nie ma większego problemu, żeby normalnie, komfortowo grać. Wiadomo, że jest to troszeczkę mniejszy komfort grania, biorąc pod uwagę, że gramy na mniejszym ekranie, tak, niż na telewizor. Natomiast ten ekran i tak jest większy niż w portalu, bo w portalu ma 8 cali, tak? Tutaj wszystko zależy od Was.
jaki sobie kupicie tablet, czy można nawet grać na telefonie. No i co, no rozgrywka wygląda moim zdaniem naprawdę spoko. Ja miałem generalnie kupować tego portala. Byłem na niego mocno najarany, ale jak zobaczyłem, że jednak nie jest to tak dopracowany sprzęt, jakbym chciał, nie jest tak powiedzmy kompletny, tak? Dla mnie dyskwalifikacją dla portala było to, między innymi oczywiście, że nie ma możliwości przeglądania na nim internetu, nie ma możliwości oglądania filmów na Netflixie, nie ma możliwości oglądania YouTube'a, natomiast tutaj wszystko to mamy, tak? Możemy z tego wszystkiego korzystać i oprócz tego mamy dużo innych rzeczy, które po prostu daje nam sam w sobie tablet, tak? Co tam jeszcze? Tutaj gramy sobie normalnym DualSense'em, który no może i jest fajnym padem, ale jest też dosyć padem takim awaryjnym, tak? Ja sam miałem awarię DualSense'a, dryfował mi analog, także czy to będzie występowało w portalu, tego nie wiemy, tak? Ale jeżeli będzie, to biorąc pod uwagę to, co już gdzieś tam rozebrali go na części, no to musimy się szykować na to, że praktycznie będzie tam sporo roboty dla serwisu, bo one są połączone jednak z tym ekranem, tak? Te połówki pada. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ten pad wbudowany w tego portala, on nie jest dokładnie DualSense'em. On wygląda jak DualSense, natomiast no, z tego co widziałem filmy, to jest troszeczkę mniejszy. I gdzieś tam to odczucie z gry jest minimalnie inne. Kolejna sprawa jest taka, że tutaj gramy sobie na normalnym tym DualSense'ie, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego chwytu, jak normalnie zapada. Natomiast tam te ręce są oddalone i jestem ciekawy, na pewno idzie się do tego przyzwyczaić, tak, ale czy jest to wygodne? No, sprawa wątpliwa, tak? Czy jest to wygodne? Co tam jeszcze? Po rozebraniu tego portala okazało się, że mamy w nim procesor z 2019 roku. Troszeczkę słabo, biorąc pod uwagę, że no jednak jest to sprzęt za tysiaka i mogliby troszeczkę bardziej się postarać. Na pewno do streamingu on wystarczy, tak? Ale czy ten sprzęt będzie wspierany w jakiś sposób inaczej, żeby po prostu było na nim coś innego niż tylko ten streaming gier? Szczerze mówiąc wątpię w to. Druga sprawa jest taka, że wątpię w to, żeby ten sprzęt był jakoś fajnie wspierany przez Sony, ponieważ oni sami przyznali, że to jest sprzęt, który ma nie zarabiać dla nich pieniędzy, tylko to jest sprzęt, który ma przedłużyć rozgrywkę na PlayStation 5, tak? No a biorąc pod uwagę lenistwo Sony, no to przypuszczam, że może się to skończyć tak, że po prostu pierdykną ten pomysł w kąt i tyle. Kto kupił, ten kupił i ma i może sobie na tym streamować gierki. No ja wybrałem tableta i myślę, że jakość rozgrywki nie jest jakoś specjalnie gorsza od portala. Niemniej jednak wątpię, żeby tutaj dobrze grało się w gry strzelanki, gdzie ten input lag jest bardzo ważny. Raczej gdzieś tam do takiej gry spokojnej, żeby sobie pochillować w łóżeczku, to jest spoko opcja. No, do bicia rekordów pewnie nie bardzo, tak? No dobrze. Tyle moich opinii na temat samego tutaj Remote Playa. Jak widać, no działa to.
Tyle moich opinii na temat portala i porównania go do Remote Playa na tablecie czy też telefonie. Możecie również grać sobie na PC-cie, tak, na laptopie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która ma ogromną przewagę nad tym, co mamy w portalu, a mianowicie to, że portal jest wyłącznie do gier na PlayStation, tak? Bo jest to po prostu streaming gier z naszej PS5. Natomiast zupełnie inaczej się to ma w momencie, kiedy mamy Remote Playa na urządzeniu mobilnym, tak? A to dlatego, że wystarczy wykupić sobie Game Passa na przykład z Xboxa i możemy sobie popylać chociażby w Forzę, czego już nie zrobimy sobie na portalu, prawda? Chyba że oprogramowanie jego zostanie złamane i coś się w tej kwestii zmieni, ale szczerze mówiąc wątpię. Także odpalmy sobie teraz Forzę i zobaczycie sobie jak to chodzi. No dobra, aby odpalić sobie Forzę albo każdą inną grę z Xboxa, jak tam sobie życzycie, wystarczy uruchomić aplikację Cloud Gaming i mieć wykupionego jak on się nazywa? Game Passa Ultimate'a. No i mamy wówczas dostęp do wszystkich gier, jakie są na tej platformie. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać. Mniej więcej chociażby, żeby sobie to zobaczyć. No to jest granie w chmurze, tak? Więc też musimy się liczyć z tym, że mogą występować jakieś problemy. No i też chwilę czekamy, aby połączyć się w ogóle z tym serwerem i móc zagrać to, co widzicie właśnie w tym momencie. No i żeby grać na tablecie na przykład, tak, bądź telefonie w gry z Xboxa, najlepiej będzie wyposażyć się w pada od Xboxa, albo ewentualnie ja mam pada DualShocka 4 od PS4, ponieważ DualSense nie jest wspierany, czyli ten pad od PS5. No i zobaczymy. Jak widzicie, ten loading wcale nie był zbyt długi. O dziwo, szczególnie patrząc na to, że tej konsoli w sumie nie posiadamy, tak? Tylko łączymy się. Obraz wygląda bardzo dobrze. To jest tablet Lenovo, który ma tam 10,5 cala. Dźwięk myślę, że też jest lepszy niż w portalu, bo tutaj mamy 4 głośniki. To jest Dolby Digital, więc naprawdę fajnie brzmi. Bateria też jest większa niż w portalu, tak więc wychodzi na to, że jakbyśmy mieli to porównywać, no to dużo więcej plusów ma zakup samego tabletu, który po prostu może nam służyć do wielu innych zadań, a przy okazji również do grania, tak? Spróbujmy go może troszeczkę podgłośnić. Ciąga tutaj te głośności.
Dobra. No i próbujemy. Co ciekawe, to jest w ogóle pierwszy mój kontakt z Forzą, tak? Nigdy nie grałem w Forzę. Jestem graczem PlayStation od zawsze. Ale czemu by nie spróbować czegoś nowego i nie sprawdzić tej produkcji, którą każdy chwali. I co, tak jak widzicie, jedziemy sobie już w grze. Tutaj już czuć troszeczkę te opóźnienia. No ale jakby nie patrzeć, my nie posiadamy tej konsoli, tak? Więc grać się da. Grać się da. Wystarczy połączenie z internetem i tak jak widzicie, w cenie portala albo i nawet nie, możemy sobie grać zarówno w gry z Playaka, jak i gry z Xboxa. Wszystkie chmurowe rozwiązania możemy sobie tutaj przetestować. Wszystko działa, możemy sobie cofnąć. I jazda. No akurat tutaj troszkę się poślizgałem. No ale dobra, wróciliśmy na dobry tor. I jak widzicie, wszystko działa, tak? Przypuszczam, że wsparcie dla kontrolerów od Xboxa jest trochę lepsze niż tych od PlayStation, wiadomo. Jednak jest to konkurencja. No ale jak widzicie, doganiam nawet tutaj tego typa, więc jeździć się da i grać się da. Nie ma problemu. Nie wyjechaliśmy w krzaki, więc można powiedzieć, że test na granie w chmurze, na cloud gaming jest zdany. No dobrze, nie będziemy sobie tutaj grali całego intra tutaj w Forzie, ale już mniej więcej macie pogląd na to, jak to wygląda, że mamy możliwość po prostu grania na różnych platformach. Jak widzicie, hamulec działa, skręca się elegancko, no i też tutaj większe możliwości, jeśli chodzi o streamowanie, tak, bo na portalu owszem, możemy streamować, ale na przykład kamery no nie użyjemy mobilnie, możemy korzystać z kamery, która jest dedykowana do PlayStation 5, no ale no jak to się wtedy ma do tego grania mobilnego, jak my będziemy korzystali z kamery, która jest podłączona na półce, gdzieś tam stoi podłączona pod samego Playaka, tak? Natomiast tutaj możemy sobie śmiało streamować po prostu udostępniając ekran naszego urządzenia bezpośrednio na YouTube'a, więc no myślę, że jest to bardzo spoko. Zobaczymy sobie jeszcze, ja tutaj postaram się przybliżyć troszeczkę, żebyście mogli zobaczyć. Myślę, że ciężko będzie ocenić to w taki sposób, ale nie wygląda to źle graficznie. Nie wygląda to źle graficznie, wręcz jestem zaskoczony, że wygląda to naprawdę dobrze. No i co? No nie będę dłużej przedłużał, no ciekawe. Nie będę przedłużał dalej tego filmu. To była moja opinia na temat Remote Playa w 2023 roku. Jak on wypada na tle portala od PlayStation. Moim zdaniem no nie ma większego sensu kupowania portala w momencie, kiedy mamy możliwość grania sobie w taki sposób na różnych platformach i mamy dodatkowo dużo więcej możliwości. Dzięki, trzymajcie się, wrzućcie łapkę w górę, jeżeli chcecie podzielić się swoją opinią, to zapraszam do komentarzy, także trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!